Dzisiaj pokażę Wam naszego Heńka, naszego Hymera. Tak się prezentuje bagażnik. Przekręca się i wylewamy sobie wodę ze zbiornika na szarowodę. Jest tutaj zainstalowana antena satelitarna. Z przodu mamy dwa kapitańskie fotele. Zobaczcie, jaki bajer, o którym nie wiedziałem wcześniej w kamperach. Tak jak mówię, bardzo prosty w obsłudze. Fajne rozwiązania, o których nie widziałem. Tutaj wychodzi papier. Co fajne, dwa odpływy, jeden z tamtej, drugi z tej. Kładziemy na środek i jest takie wielkie łóżko. Aż 3500 różnych kanałów, wybiło 4000 subskrypcji. Cześć, witam serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj pokażę Wam naszego Heńka, naszego Hymera. Jest to używany Hymer. Zapraszam na vlog. Vlog ten będzie podzielony na dwie części. Zobaczymy, jak wyjdzie, czy uda się wszystko pokazać w jednym, ale w pierwszej części pokażę Wam tego Hymera z zewnątrz, wszystkie jego schowki, wszystkie rzeczy, które są na zewnętrznej części, a później przejdziemy do środka. Jest to Hymer B578 z 2013 roku. Silnik 2.3 diesel na podwoziu Fiata. My już ogarnęliśmy sobie tego kampera, wstępnie jest przygotowany do trasy, jest posprzątany, ogarnięty, no więc zacznijmy od przodu. Wielka szyba, lusterka są takie boczne, troszeczkę przypominają lusterka jak w autobusie. Z przodu otwierana maska, zaraz ją otworzę, pokażę Wam, jak to wygląda. Drzwi z lewej strony. Tutaj wchodzi się do środka, kierowca sobie może wejść. Pomimo tego, że jest to kamper zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, ma on kierownicę z lewej strony. Odsunę sobie zasłonki. I tak, tutaj jest dźwigienka, otwieramy maskę i chodźmy, zobaczymy, jak to wygląda. Maska jest malutka, otwiera się ją tak jakby tutaj, w taki sposób. Idzie ona do dołu. I co my tutaj mamy? No jest to standardowy silnik Fiata 2.3. To jest płyn do chłodnicy, tam z tyłu do wspomagania. No tak jak widać, za dużo miejsca tutaj nie ma, ale myślę, że też jakiejś tragedii wielkiej też nie ma. Tak jak mówiłem już tam wcześniej na którymś z vlogów, w razie konieczności i potrzeby dostania się do tych głębszych części tej komory silnikowej jest możliwość to zrobienie tutaj od spodu. Tą górną część deski można zdemontować. 3 wycieraczki, na każdym z nich jest spryskiwacz. Światła tak się prezentują, ładnie to wygląda. No i z przodu u dołu jeszcze są przeciwmgielne. Idziemy dalej na lewą stronę. Tutaj jest następne lustro, takie zaczepione u góry. Szyba ta boczna od pasażera jest rozsuwana, można sobie odsunąć. Na dole jest zbiornik z butlami z gazem. W tej chwili są dwie butle 11-kilogramowe. Zmieniłem też reduktor na reduktor trumy. Jest to reduktor z włącznikiem takim wstrząsowym, także można jeździć z włączoną instalacją gazową. Wymieniony też jest ten wąż na świeży, bo on był już stary. Także to tak wygląda. Idziemy dalej. Tutaj już jest wejście. Drzwi bardzo fajne, szerokie. Dosyć nisko jest tutaj wejście, także nie trzeba jakichś wielkich skoków robić, żeby do niego wejść. Automatyczny stopień. Wysuwa się tak. No i dosyć szerokie, także fajnie się wchodzi. Tutaj jest też roletka, ale to później omówię jeszcze, jak będziemy robili środek. Idąc dalej, u góry jest markiza, okno od kuchni. Tutaj u dołu mamy zrobiony taki punkt, gdzie możemy sobie podłączyć butlę z gazem, na przykład grilla. Dwie kratki od lodówki. Tutaj mamy punkt do podłączenia prądu 230V. I tutaj mamy punkt do uzupełnienia wody. Jeżeli chodzi o koła, są to 16, dokładnie 225/75/16. Duży bagażnik otwierany z dwóch stron i u góry okienko, w którym mamy dostęp do sypialni.
Tak się prezentuje bagażnik. W bagażniku już wstępnie jesteśmy spakowani. Dosyć szeroki. Mieści się tu tutaj dużo rzeczy, także rowery spokojnie tam jeszcze się zmieszczą. No i co? Koło zapasowe, którego nie było, kupiłem oddzielnie felgę, oddzielnie oponę. Tu mamy 3 krzesła, takie wielkie najazdy, one już były w tym kamperze. No to już nasze wyposażenie, to akurat nie na dzisiejszy vlog, to będziemy sobie omawiać jakoś tam na wyjazdach. No ale tak ten garaż się prezentuje. Jest tutaj możliwość zapalenia światła. Jest wyłączone w tej chwili główne zasilanie. Teraz światełko powinno działać. Jest. Tak samo światło jest z drugiej strony, jeżeli chcecie sobie wejść na przykład od tamtej strony do bagażnika. Zobaczymy sobie teraz tył. Przeszedłem na drugą stronę. Tak on wygląda. Wcześniej mieliśmy zamontowany bagażnik dachowy, który zdemontowałem. Zostały tylko uchwyty. Uchwyty na razie zostawiam. U góry są kamery cofania. Dwie. Jedna jest ustawiona jakby na tak tutaj na sam dół. Możemy widzieć zderzak i hak przy cofaniu, a druga jest ustawiona na tył. Tutaj u dołu zderzak tak się prezentuje. Lampy, hak holowniczy, który też był. Jest to bardzo dobra sprawa, może się kiedyś przyda. Też go sobie ładnie pomalowałem i odnowiłem. Z drugiej strony bagażnik. Tak samo otwierany. Tak samo duży. I tutaj mamy też światełko. Świeci. W bagażniku jest dostęp do zbiornika z szarą wodą. Tutaj pod grillem zaraz Wam pokażę. Tak on się prezentuje. Jest duża nakrętka. Można sobie zbiornik umyć w razie potrzeby. A z drugiej strony tam jest dźwignia, w którą wylewamy wodę ze zbiornika. A dokładnie jest tutaj ta dźwigienka. Przekręca się i wylewamy sobie wodę ze zbiornika na szarą wodę. Bardzo fajna opcja. Nie trzeba się schylać pod kampera. Także wszystko się robi z tego poziomu. Jeżeli chodzi o podwozie, mamy też tutaj takie nogi, które możemy sobie otworzyć i sobie ustabilizować tego kampera, żeby się nie bujał. Zbiornik jest tutaj, a dokładnie to jest obudowa, bo 2 zbiorniki tutaj w tylnej części jest na szarą wodę, a na czystą jest tam z przodu i to wszystko jest obudowane tą czarną obudową. Tak jak widać, tutaj ktoś zdemontował tą rurę do wylewania szarej wody, ale nawet lepiej się nią wylewa bez tej rury, bo ta woda sobie bezpośrednio tak po prostu tutaj mniej więcej na środek wypływa. Tak to wygląda. Zbiornik oczywiście jest 130 litrów czysta woda i około 110 szara. Oba te zbiorniki są podgrzewane, także fajnie można jeździć i podróżować tym kamperem w zimę. Idziemy dalej. Drzwi tutaj się wchodzi do kampera od strony kierowcy, tak jak widzieliście. Tutaj mamy wlew paliwa. Też nietypowo. Muszę przyznać, że szukałem też go na początku, nie wiedziałem gdzie jest. Po prostu szukałem gdzieś tutaj w środku takiego zwykłego korka, a on jest zabudowany taką klapką, jak te rzeczy wszystkie kamperowe. Okno, tutaj jest okno od salonu. Zaraz za nim jest kanapa ze stołem, a u dołu mamy tutaj całą elektrownię. Tak to wygląda. W tej chwili są zamontowane 2 akumulatory AGM-y, 92 Ah każdy. Tutaj jest elektroblok sterujący całym kamperem EBL99. Ten elektroblok ładuje nam kampera, kiedy się podepniemy do prądu, do sieci i tak samo z alternatora. Jest możliwość tutaj z tyłu, nie zobaczycie tego, ale możemy sobie przełączyć na baterię żelową albo na zwykłą kwasową. Dodatkowo zamontowałem przetwornicę 3000 W. No i są jeszcze solary. Jest to mały solar, na razie jest taki regulator, ale będzie on zmieniony na MPPT już niedługo. No i tutaj jeszcze jest automatyczny zawór spuszczania wody z boilera. Działa on na zasadzie takiej, że jeżeli jest już przymrozek, zimno na zewnątrz, automatycznie się wyłącza i wypuszcza wodę z boilera. Idziemy dalej. Truma, wylot strumy. Tutaj mam zainstalowany taki odpływ, no już mówiłem wcześniej, ale on powoduje, że woda nie skrapla się po karoserii, tylko sobie tutaj ścieka. Tutaj jest toaleta. Tak to wygląda. Z tej strony jeszcze jest takie spore miejsce na trzymanie właśnie takich rzeczy jak tabletki lub rękawice, a kaseta od toalety wygląda następująco.
Jest ona dosyć duża. No tak standardowy Tedford. Troszeczkę inna niż mieliśmy w ostatnim kamperze, ale jest ona chyba dłuższa, troszeczkę węższa, tak mi się wydaje, przynajmniej na oko. Tak dokładnie wygląda cała ta kaseta. A tutaj jest kieszeń, gdzie ją wkładamy. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o zewnętrzne elementy. Jeszcze wezmę drabinę i skoczymy na dach, pokażę Wam, co jest na dachu. Tak wygląda nasz kamper z góry. Jest tutaj zainstalowana antena satelitarna, która w tej chwili jest złożona, ale w środku jest pilot. Możemy ją włączyć, wtedy ona automatycznie się ustawia i ustawia się w zależności od położenia, żeby sobie wyszukać odpowiednie kanały. Duże okno z przodu, to jest nad łazienką te dwa. Taki panel solarny, nie za duży, myślę, że około 100 W pewnie ma. Okno z tyłu i z tyłu też jeden tam wywietrznik. No to zapraszam do środka. Zobaczymy, jak to wygląda wszystko od środka kampera. Po otwarciu drzwi, oczywiście tutaj mamy taki fajny organizer. Można sobie tutaj coś trzymać, jakąś parasolkę. Tutaj jest odsuwana zasłonka. No i z tej strony mamy włączniki od świateł. To jest tak, schodki. Pierwsze to są światła, ten zewnętrzny. Drugi tutaj jest jakby takie wejście i te dwa włączniki, czyli ten zewnętrzny i te zaraz tutaj nad wejściem, one działają nawet jak jest wyłączone główne zasilanie w kamperze. Dalej są to światła już po prostu tak, te pierwsze to są te i tutaj dookoła okna dachowego. Po wejściu tutaj mamy takie dwa schowki, gdzie możemy trzymać też różne fajne rzeczy. No i co? Zaczynamy od przodu. Z przodu mamy dwa kapitańskie fotele z podłokietnikami każdy. Oba te fotele możemy obrócić. Jeżeli je obrócimy, tak to wygląda. Tak samo możemy zrobić z tym. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, no to standardowo jak w Fiacie. Mamy klimatyzację automatyczną, skrzynia biegów manualna, 6-biegowa. Tutaj jest wyświetlacz od kamer. No i tak jak zobaczcie, mówiłem wcześniej, taka wielka deska rozdzielcza z dostępem też tam pod maskę, jeżeli zachodzi taka konieczność. Tutaj też są nadmuchy, jeżeli chodzi o ogrzewanie wnętrza. Także fajnie, bo ta kabina też jest tutaj z przodu ogrzewana. Drzwi z każdej strony są takie zasuwane zasłonki. Z przodu, tak jak widzicie, z lewej i z prawej strony i tutaj z prawej strony również. Od miejsca pasażera jest taki fajny schowek na różne gadżety, na telefon, na ładowarki. Także to mi się bardzo podoba. Deska standardowo. Tutaj jest schowek wentylowany, tam jest nadmuch. Tutaj jest taki tek na jakieś pierdołki. Następny na środku. Radio. Tutaj jeżeli chodzi o radio, ktoś przerobił, że można sobie włączyć. Nawet na wyłączonym silniku, na wyłączonym zapłonie można sobie włączyć po prostu radio. Nawet przydatna rzecz. Do tego radia też jest pilot. Jeżeli chodzi o przód, to będziemy kończyć. To tak to wygląda, tak jak mówię, z przodu deska standardowa. Tak wygląda ta przestrzeń dzienna. Ten stół ma fajną opcję, bo jest regulowany w tą stronę. Możemy sobie go również przesunąć do przodu, do tyłu. Zobaczcie, jaki bajer, o którym nie wiedziałem wcześniej w kamperach. Z jednej, jak i z drugiej strony jest taki uchwyt, na którym możecie sobie włożyć na przykład napój podczas jazdy na przykład, tak? Także taki uchwyt jest z tej i z tej strony. Jeżeli chodzi o kanapę, tutaj są dwa pasy. Bardzo wygodna, mogę powiedzieć, bo już siedziałem tutaj, także podczas jazdy jeszcze nie, ale tak na postoju to jest mega wygodna. Jeżeli chodzi o okienko, no to takie standardowe są zasłony, a od dołu jest taka roleta zacieniająca. Można sobie to tak połączyć, jak widać w tej chwili. Tutaj jest gniazdko, taka półeczka, tutaj są półeczki, tutaj dwie szafki. W tym miejscu jest urządzenie od anteny satelitarnej, a tutaj mam jakieś jeszcze swoje graty. Tutaj również są też dwie półeczki. No i co? Tutaj jakieś piloty, a od spodu jest zamontowany telewizor. Jest to telewizor na 12 V.
Nie jest to jakiś zbytnio rewelacyjny, ale da się obejrzeć. Nie jest to też smart, ale zainstalowałem z tyłu Amazon Stick tak zwany. Można sobie wejść na Netflixa, na YouTube'a. Także to też jest połączone na 12V przez USB. Tutaj do gniazdka, bo tam z tyłu jest gniazdko na 12V. To co jest pod tym siedzeniem. Tutaj jest taki schowek. Podnosi się tą deseczkę. Jest zrobiony schowek, ale pod tym schowkiem tam jest jeszcze truma. Także cały boiler, można sobie do niego dojść właśnie podnosząc tą wnękę i jest duży, wygodny dostęp. Dalej od spodu, z tej strony również są drzwi otwierane i tutaj możemy dostać się do wnętrza z akumulatorami. Proszę bardzo, przetwórnica od tej strony. Można sobie tam wszystko zobaczyć. Zamontowałem też tutaj taki włącznik. Tutaj jest USB, mini USB i zwykły 230V. Tutaj jest z przetwornicy. Przejdźmy teraz do tego, co jest tu, czyli łóżko. Ogromne, podwójne łóżko. Kaja już się nie może doczekać, jak będzie na nim spała. A żeby je opuścić, trzeba pochylić tutaj oparcia bardzo nisko i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Oparcia pochyliłem. Wiadomo, można je jeszcze obrócić, to siedzenie, żeby to oparcie było w tamtą stronę. Tutaj jest taki zatrzask, pas. Odpinamy i całe to łóżko idzie do dołu. Bardzo duże, naprawdę duży materac. Na pewno będzie wygodnie. Z przodu fajne uchwyty na jakieś akcesoria. Można sobie coś tam włożyć, książkę czy jakąś gazetę. Materac jest wyprany, to znaczy, że dopięliśmy tylko sam pokrowiec, jest wyprany. Trzeba będzie jeszcze założyć prześcieradło. Tutaj również jest taki schowek zaraz przy łóżku. No i lampy u góry. Można sobie zaświecić światełko i zasłonki, którymi można też sobie zasłonić tą przednią część do spania. Dobrze, więc przód mamy załatwiony. Przejdźmy do panela, który znajduje się tutaj za mną. Pokażę Wam, jak prosty on jest w obsłudze. Tak jak mówię, bardzo prosty w obsłudze, nieskomplikowany. Klikamy sobie, włącza nam się zasilanie tutaj we wnętrzu i jest tylko pokrętło. Pierwsze, tutaj możemy widzieć stan naładowania baterii hotelowych. Dalej jest tutaj stan zbiornika z czystą wodą, tak jak mówię, 130 litrów, także bardzo dużo. Woda szara 110 litrów, już pusto w tej chwili. No i przekręcamy dalej. Tu jest akumulator samochodowy, też jest pełny w tej chwili. Gdy podepniemy go pod sieć 230V, tutaj jeszcze jest taka ikonka, też nam się zaświeca. Dalej mamy truma kombi. Jest to ogrzewanie na gaz, tylko na gaz, nie ma tutaj elektrycznego ogrzewania. Tak samo nie ma ogrzewania ciepłej wody na prąd. Tutaj możemy wybrać sobie ogrzewanie tylko wody, czyli 40-60 stopni, a dalej jest ogrzewanie wnętrza, a 60 tutaj to jest już wnętrze razem z ciepłą wodą. I to wszystko, cała obsługa tego kampera polega tylko na tych dwóch urządzeniach. Przechodzimy do podłogi. Zobaczcie, jakie fajne rozwiązania są tutaj w podłodze schowki, ponieważ ma on podwójną podłogę, także możemy zobaczyć, tutaj jest jeden schowek i on jest taki głębszy, to nie jest tylko to, co tu widzicie, tylko tam dalej jeszcze po bokach można sobie coś włożyć. Takich schowków jest 4, raz, dwa, trzy, 4 i dalej jeszcze są te schowki w schodkach, które tam idą na łóżko. Bardzo dużym schowkiem jest ten schowek. Jest on dosyć głęboki, to po pierwsze, a po drugie bardzo długi, tam w tamtą stronę myślę, że tam jeszcze z metr spokojnie jest. Tutaj była chyba jeszcze taka podstawka, gdzie zmniejszała ten schowek, ale ktoś to zdemontował, także jest tylko taki wielki na tą chwilę. Idąc dalej w tamtą stronę mamy kuchnię. Kuchnia tak wygląda. Tutaj są 3 palniki gazowe, tak się to prezentuje. Dalej jest zlew. Zlew, podnosząc to wieczko, od spodu mamy fajną deskę do krojenia. Jest to super pomysł. No i tak to wygląda. Kran, ciepła, zimna woda. Tutaj mamy odpływ. Przy kuchni mamy również okno. Jest roleta z takim samym systemem jak wszędzie. Okno uchylane. Tutaj jest też gniazdko 230V. Taki wieszak
U góry są dwie szafki. Światełka, szafki dosyć pojemne. Tutaj już częściowo się zagospodarowaliśmy. Jakieś szklanki, a u dołu dwa rzędy szuflad. Bardzo też duże i pojemne są te szuflady. Pierwsza, tutaj mamy różne sztućce. Tutaj szuflada, o, jakaś miska się tam zahaczyła. I tutaj na garnki dosyć wysoka. Dalej w tej szufladzie mamy taki jakby organizer. Podzielone są, widać, na 3 komory. Tutaj taki mały śmietniczek. Tutaj taka płytka, szuflada i następna płytka, szuflada. I tutaj jest włącznik do świateł kuchennych. Dalej jest lodówka. Lodówka jest duża, pojemna. Jest zasilana na 12V, na gaz i na 230. Ma tryb automatyczny, dzięki której samoczynnie się przełącza w zależności od dostępnego źródła energii. U góry taki opiekacz. Ma on dwie funkcje. Albo opiekacz z góry, albo po prostu taka funkcja piekarnika i z tyłu się odpala. Tutaj jest włącznik. Zamrażarnik. Tak on wygląda. Jest to lodówka Dometic. No i tutaj jest dolna część. Też bardzo duża, pojemna. Tutaj mamy panel sterujący tej lodówki. Możemy sobie włączyć i wybrać tryb, jak chcemy uruchomić, na gaz, na prąd lub na 230, no prąd, czyli na 12. Możemy wybrać opcję, tutaj się wybiera stopień chłodzenia. Czas na łazienkę. Łazienka jest też bardzo fajna. Tak ona się prezentuje. Tutaj mamy szafkę jedną. Tutaj mamy już częściowo zagospodarowaną, kosmetyki, kran, toaleta. Tak wygląda. Duża, fajna toaleta. Tutaj mamy spłuczkę. Tutaj sobie otwieramy jakby tą pokrywę do kasety. Szafeczka z półeczką. Zobaczcie, jakie fajne rozwiązania, o których nie widziałem. Tutaj wychodzi papier. Otwieramy tą szafeczkę. Papier sobie toaletowy tutaj kładziemy. Nie lata on, nie wypadnie nigdzie. I przez tą dziurkę sobie wyciągamy. Dalej tak samo szafeczki. Wszędzie jest dostęp do punktów serwisowych. Zobaczcie. Różnych takich miejsc, gdzie czasami potrafi się coś zepsuć, żeby ten dostęp był w miarę łatwy. Tutaj jest prysznic. W łazience jest też okno dachowe. Bardzo duża, fajna kabina. Co fajne, dwa odpływy. Jeden z tamtej, drugi z tej. W zależności od pochylenia kampera łatwo ta woda sobie ścieknie. Tutaj wielkie okno dachowe. Jest ono otwierane taką korbką. Kręcąc po prostu podnosi się do góry. O, tak jak widać. Tutaj jest tak samo roletka. O. No więc dalej przechodzimy na tylną część kampera. Bardzo fajna, duża sypialnia. Ale zanim dojdziemy do sypialni, pokażę Wam jeszcze, co jest tutaj. Tutaj są takie schodki. Pod tym pierwszym podnosimy tą deseczkę i mamy dostęp do zbiornika na czystą wodę. Tutaj jest taki duży korek, gdzie możemy sobie czyścić zbiornik. Stąd też się opróżnia ten zbiornik. Tutaj u mnie jest troszeczkę to przerobione, bo ten włącznik, to pokrętło na tym zbiorniku chyba nie działa i ktoś zainstalował pod spodem taki zawór do spuszczania czystej wody. Tutaj następny schowek. No i tutaj mamy kolejny schowek. Co jest fajne, zobaczcie, co się dzieje tu. Już to pewnie widzieliście wcześniej, ale jaka wielka szafa. Z tej strony jest tutaj drążek, gdzie możecie sobie powiesić ubrania. I zobaczcie na to. Łóżko możecie podnieść i jest fajny dostęp do tej szafy. To samo jest z tej strony. Troszeczkę mniejsze wejście, ale również jest światełko. Drążek na powieszenie ubrań. I też cała ta część idzie do góry, umożliwiając łatwiejszy dostęp do tego schowka. U góry dookoła są szafeczki. Bardzo fajne, w miarę pojemne, może nie jakieś mega głębokie, ale dużo rzeczy tutaj można schować. W każdych z tych szafek, tak jak widać, są takie punkty serwisowe. Tutaj widzę, że ktoś zapomniał tego zamknąć.
Można sobie to tak zamykać. No i co? Szafeczki dookoła, te światła włącza się tu. Fajnie nastrojowo w nocy. Półeczki, tam są też lampki. Okna z lewej i z prawej strony. W każdym z tych okien jest roleta. Te szafki tak samo wyglądają. Taka większa, bardziej pojemna jest tutaj z tyłu, na środku. Okno dachowe, tutaj mamy na środku. Uchyla się je po prostu w taki sposób. I taka roleta. Tutaj wszędzie te ściany są obite takim przyjemnym materiałem. Bardzo fajnie to wygląda. Tak samo jest na suficie. Jest to taki mięciutki materiał. Czuć tutaj naprawdę, czuć, że to wykonanie jest porządne. No i co? Przechodzimy do łóżka. Tak jak widzicie, dwa takie materace. Jeden z lewej, drugi z prawej strony. Tu jest jeszcze trzecia poducha, którą możecie położyć na tą część. Jest taka klapka. Wysuwamy sobie taką część i dalej możemy wysunąć drabinkę. O, tak to wygląda. Bierzemy teraz tą poduchę, kładziemy na środek i jest takie wielkie łóżko. Tutaj jest jeszcze zasłonka, którą możemy sobie oddzielić przednią część kampera od tej części sypialnianej. Jeżeli chodzi o wodę, pompa jest elektryczna, uruchamiana mikrostickiem w kranach. Pokażę Wam, jak się uruchamia tą antenę satelitarną. Tutaj mamy moduł, pilot. O. Włączyłem ją i zobaczcie zaraz, jak ona się ładnie rozłoży i będzie sobie szukała najlepszego zasięgu, gdzie są po prostu satelity. O, i teraz się obraca. Chwilę to trwa, zaraz sobie znajdzie po prostu swoje położenie. Jeżeli chodzi o te kanały przez satelitę, no to pomimo tego, że jest ich bardzo dużo, nie wszystkie działają, ale na przykład MTV, można muzyki posłuchać. Zmienię kanał ze względu na prawa autorskie, żeby tutaj nie było. Ale tak jak widać, polskie niby są, ale nie działają. O, tak się przedstawia ta lista. Idąc do tyłu, aż 3500 różnych kanałów. Oczywiście nie wszystkie działają. Nawet jeszcze nie przeglądałem ich wszystkich. Oprócz tej telewizji satelitarnej jest założony z tyłu ten taki smart box i tutaj możemy sobie śmiało oglądać czy Netflixa, czy YouTube'a. No więc kochani, tak wygląda nasz kamper. Mogliście sobie go zobaczyć, obejrzeć już tak z bliska. Jeżeli chodzi o moje odczucia, jestem bardzo zadowolony. Jakość tych materiałów jest nieporównywalna do tego kampera, którego mieliśmy wcześniej. A mieliśmy Eldisa, takiego kampera angielskiego. Nie był on w ogóle przystosowany do podróżowania w jakichś tam gorszych warunkach pogodowych, jeżeli chodzi o mróz czy coś takiego. Tutaj spokojnie można jeździć w zimę. Jest to dobrze oizolowany kamper. Co najważniejsze, zbiorniki są też ogrzewane. Zobaczcie, tutaj jest tyle miejsca z przodu, jest ta przestrzeń wielka, także jest to kamper naprawdę na pewno wygodny w podróżowaniu, a my już za 3 dni wyruszamy do Szkocji. Mieliśmy jechać do Portugalii, ale plany zmieniliśmy. Ten kamper też jeszcze nie jest tak do końca przetestowany, troszeczkę się boimy za granicę nim jechać, także na razie jest Szkocja i zobaczymy, jak on się spisze w Szkocji. Żegnam się, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Widzimy się już za parę dni. My będziemy wyruszać na naszą pierwszą wycieczkę tym kamperem. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się wszyscy. Jak możecie, kliknijcie tam ten czerwony przycisk subskrypcja. Będzie to nas pchało bardzo do przodu. A tym bardziej im wybiło 4000 subskrypcji, za co bardzo dziękujemy. Wiadomo, nie jest to jakoś dużo, ale dla mnie, czy dla Ani, czy dla Kai jest to bardzo dużo. Także dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich i widzimy się w następnym vlogu. Cześć!